Traktat wersalski miał przynieść pokój, a według wielu stał się iskrą, która rozpaliła II wojnę światową. Upokorzenie Niemiec czy tylko wygodna wymówka dla Hitlera? Sprawdźmy argumenty za i przeciw. Traktat wersalski od samego początku został w Niemczech odebrany jako akt głębokiego upokorzenia, ponieważ warunki pokoju narzucono niemieckim delegatom bez możliwości negocjacji, co wywołało powszechne oburzenie. Szczególnie bolesna była klauzula winy wojennej, która obarczała Niemcy pełną odpowiedzialnością za wybuch I wojny światowej, a wielu Niemców uważało ją za skrajnie niesprawiedliwą i krzywdzącą, co pogłębiało poczucie narodowej krzywdy i potrzebę odzyskania honoru oraz dawnej pozycji w Europie. Atmosfera rozczarowania i gniewu sprzyjała radykalnym ruchom obiecującym odwet i odrzucenie narzuconego porządku. Poczucie upokorzenia potęgowały też ogromne reparacje, które utrudniały odbudowę kraju i prowadziły do problemów gospodarczych, kryzysów budżetowych oraz hiperinflacji w latach 20. A to z kolei oznaczało dramatyczny spadek poziomu życia i utratę zaufania do demokratycznych rządów Republiki Weimarskiej. Narastające ubóstwo i bezrobocie stały się idealnym gruntem dla partii skrajnych, zwłaszcza nazistów, którzy obiecywali poprawę warunków i zerwanie z postanowieniami Wersalu. Dodatkowo frustracje pogłębiały ograniczenia militarne, zakaz posiadania nowoczesnego uzbrojenia i drastyczne zmniejszenie armii, co wielu uznawało za odebranie suwerenności i możliwości obrony. Dlatego gdy Hitler zaczął łamać te ograniczenia i zapowiadał odbudowę potęgi militarnej, zdobywał coraz większe poparcie. Kolejnym źródłem niezadowolenia były straty terytorialne i utrata kolonii, zwłaszcza że na odebranych obszarach mieszkała ludność niemiecka, co budziło poczucie niesprawiedliwego podziału narodu i narodowej katastrofy, a w społeczeństwie rosły nastroje nacjonalistyczne oraz żądania rewizji granic, które później stały się jednym z celów Hitlera. Wszystko to sprawiło, że traktat wersalski stał się idealnym narzędziem propagandy nazistowskiej. Hitler przedstawiał go jako symbol hańby narodowej, polityków podpisujących jako zdrajców, a państwa zachodnie jako wrogów dążących do osłabienia Niemiec, dzięki czemu mógł przekonywać, że tylko silna autorytarna władza i odrzucenie Wersalu przywrócą krajowi wielkość. Argumenty przeciw. Choć traktat wersalski często wskazuje się jako główną przyczynę II wojny światowej, nie oznacza to, że musiał on nieuchronnie doprowadzić do konfliktu, bo surowe warunki pokojowe nie zawsze prowadzą do wojny, a część historyków uważa nawet, że Wersal był zbyt łagodny. Niemcy mimo ograniczeń pozostały dużym państwem o ogromnym potencjale gospodarczym i ludnościowym, więc sam traktat nie przesądzał o przyszłej agresji, a gdyby alianci zdecydowali się na całkowite osłabienie lub podział Niemiec, Hitler mógłby nie uzyskać możliwości odbudowy potęgi militarnej. Na rozwój wydarzeń znacznie większy wpływ miał wielki kryzys gospodarczy, ponieważ nazistowskie poparcie stało się masowe dopiero po 1929 roku, gdy bezrobocie, bieda i chaos popchnęły społeczeństwo ku skrajnym ideologiom i silnemu przywództwu, a bez kryzysu Republika Weimarska mogła przetrwać, a Hitler pozostać politykiem marginalnym. Nawet po dojściu Hitlera do władzy wojna nie była przesądzona, ponieważ kluczowe były błędy Zachodu. Wielka Brytania i Francja miały okazję powstrzymać Niemcy podczas remilitaryzacji Nadrenii, Anschlussu Austrii czy zajęcia Sudetów, lecz zamiast stanowczej reakcji wybrały appeasement, co tylko ośmielało Hitlera i utwierdzało go w przekonaniu, że nie spotka go zbrojny sprzeciw. Z tym wiązał się również brak skutecznego egzekwowania zapisów traktatu, bo Liga Narodów była zbyt słaba, a państwa zachodnie nie chciały ryzykować kolejnej wojny, przez co Hitler stopniowo łamał postanowienia Wersalu, zbroił armię, wprowadzał obowiązkową służbę wojskową i zajmował kolejne terytoria bez poważnych konsekwencji. Ostatecznie jednak najważniejszym czynnikiem prowadzącym do wojny była ideologia nazistowska, ponieważ cele Hitlera wykraczały daleko poza rewizję granic,
czy zniesienie ograniczeń. Dążył on do dominacji w Europie i zdobycia przestrzeni życiowej na wschodzie kosztem innych narodów. Więc nawet łagodniejszy traktat prawdopodobnie nie powstrzymałby jego ekspansji. Traktat wersalski pomógł doprowadzić do II wojny światowej, bo stworzył w Niemczech poczucie upokorzenia i chęć odwetu. Był jednocześnie zbyt ostry, by Niemcy go zaakceptowały, i zbyt łagodny, by trwale zablokować ich odbudowę. Jednak sam Wersal nie wystarczył. Reparacje często są dziś oceniane jako mniej rzekomo niszczące niż w micie, a kluczowe okazało się dopiero połączenie tego z wielkim kryzysem, biernością Zachodu i ideologią nazistowską, która umożliwiła Hitlerowi przejęcie władzy. Jak wy to widzicie? Komentarze są do waszej dyspozycji, a po więcej ciekawych wydarzeń z 18 stycznia serdecznie zapraszam. 1486 rok. Henryk VII Tudor poślubił Elżbietę York, co stało się jednym z najważniejszych symboli pojednania w historii Anglii. Ten związek połączył dwa zwaśnione rody – Lancasterów i Yorków, które przez lata wyniszczały kraj w wojnie dwóch róż. Małżeństwo miało ogromne znaczenie polityczne, bo wzmacniało pozycję nowego króla i dawało nadzieję na stabilizację po długim okresie chaosu oraz walk o tron. Dzięki temu sojuszowi dynastia Tudorów mogła budować swoją władzę na kompromisie, a nie tylko na sile. W oczach wielu poddanych była to szansa na zakończenie podziałów i rozpoczęcie spokojniejszego etapu w dziejach państwa. Ten ślub zapisał się jako moment, w którym polityka i symbolika połączyły się w jedno. 1701 rok. Fryderyk I został koronowany, a wraz z tym wydarzeniem narodziło się Królestwo Pruskie. Ten moment uznaje się za symboliczny start nowej potęgi, która w kolejnych dekadach zaczęła rosnąć w siłę militarną i polityczną. Prusy stopniowo budowały sprawną administrację, nowoczesną armię i skuteczny system zarządzania, co dawało im przewagę nad wieloma rywalami. Z czasem państwo pruskie stało się jednym z kluczowych graczy w Europie, a jego ambicje coraz mocniej wpływały na losy sąsiadów. To właśnie ten kierunek rozwoju doprowadził później do ogromnych zmian na mapie kontynentu i stworzył fundament pod dominację niemiecką w przyszłości. Koronacja Fryderyka była więc nie tylko ceremonią, ale początkiem epoki, która na długo odmieniła układ sił w Europie. 1871 rok. W sali lustrzanej pałacu w Wersalu Wilhelm I został ogłoszony cesarzem Niemiec, co domknęło proces zjednoczenia państw niemieckich pod przewodnictwem Prus. To wydarzenie miało ogromny ciężar symboliczny, bo odbyło się na francuskim terytorium, w samym sercu prestiżowej rezydencji, co podkreślało triumf Prus w wojnie z Francją. Narodziny Cesarstwa Niemieckiego oznaczały powstanie nowego, silnego państwa, które szybko zaczęło odgrywać kluczową rolę w europejskiej polityce. Zjednoczenie wzmocniło gospodarkę, armię i pozycję międzynarodową Niemiec, a jednocześnie zmieniło równowagę sił na kontynencie. Dla wielu historyków był to moment przełomowy, który w kolejnych dekadach doprowadził do narastania rywalizacji mocarstw i nowych napięć w Europie. 1896 rok. Po raz pierwszy publicznie zaprezentowano aparat rentgenowski, czyli urządzenie wytwarzające promienie X. Zostało się przełomem w rozwoju nowoczesnej medycyny i diagnostyki. Pokaz tej technologii w Stanach Zjednoczonych wzbudził ogromne zainteresowanie, bo umożliwiał zajrzenie do wnętrza ciała bez konieczności wykonywania operacji. To otworzyło zupełnie nowe możliwości dla lekarzy, zwłaszcza w wykrywaniu złamań, urazów oraz zmian chorobowych, które wcześniej były trudne do potwierdzenia. W krótkim czasie promienie X zaczęły być wykorzystywane w szpitalach i laboratoriach, a ich zastosowanie szybko się rozszerzało. Choć początkowo nie do końca rozumiano ryzyko związane z promieniowaniem, sam wynalazek stał się jednym z najważniejszych kroków w historii nauki. Ten moment zapisał się jako początek ery
obrazowania medycznego. Jeśli chcecie osobny, bardziej szczegółowy odcinek o jakimś wydarzeniu z 18 stycznia, napiszcie o tym w komentarzach i zostawcie łapkę w górę. Dzięki temu ten dzień może kojarzyć się nie tylko z początkiem roku, ale też z ciekawymi faktami z historii. Dzięki za oglądanie i do następnego.